Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na nowości perfumowe i dzisiaj troszeczkę tego mam i Wam pokażę, czy w końcu udało mi się dorwać z nowości coś i przetestować coś, co zrobiło na mnie większe wrażenie. Zapraszam. Zacznę od zapachu, na który czaiłam się od początku tego roku. Gdzieś był jakiś sneak peek, próbowałam ustalić coś na grupie. Wszyscy, że coś ma być, ale tak naprawdę nikt nie wie, czy ten zapach to jest jakiś fake, czy on naprawdę ma być przez tę markę wydany w tym roku. I okazało się, że ma być i jednak to były prawdziwe informacje, tylko to wydarzenie bardzo się przedłużyło. A chodzi o Marc-Antoine Barrois Aldebaran. Słuchajcie, ja oczywiście mam flaszkę, mam 30 ml, musiałam kupić i kupiłam bezpośrednio z marki Marc-Antoine Barrois. Nie bawiłam się już w szukanie jakichś pośredników, po prostu weszłam na ich stronę. I to jest zapach, który bardzo mi przypadł do gustu. Głównie też dlatego, że nie ukrywajmy, jest to zapach w 100% tuberozowy. I jak ja czuję tuberozę, to ja po prostu się nad nią rozpływam. Uwielbiam zapachy tuberozowe. I ten zapach również strasznie mi przypadł do gustu. Ale oprócz tego on jest taki... Ja tu też momentami czuję jakieś owoce, gdzie on w ogóle nie jest tak opisywany, ale dla mnie to jest jakiś taki owoc, który jest strasznie mocno kwaśny, wręcz cierpki. Ale przede wszystkim grają rolę białe kwiaty, nie tylko tuberoza, ale w ogóle białe kwiaty. I co Wam jeszcze muszę powiedzieć, on jest aromatyczny w taki sposób... chłodny, o Jezu, przepiękny. Dla mnie jest to po prostu cudowny zapach. I ja gdzieś tam, bo generalnie uważam, że jest to zapach świeży. Nie wyczułam tu żadnej słodkości, nawet 1 mg, ale uważam, że ta aromatyczność jest uzyskana chyba jakimś owocem. No przynajmniej ja w pewnych momentach to tak wyczuwam. Ktoś też powie, że może jest delikatnie korzenny. Zapach jest po prostu jak stworzony dla mnie. Wydaje mi się, że czegoś takiego właśnie w tej marce nie ma i to jest takie odświeżenie. Totalnie w inną stronę. Bardzo mi się ten zapach spodobał, słuchajcie. Bardzo się cieszę, że kupiłam flakonik. Zresztą myślę, że akurat z tej marki mogłabym mieć wszystkie zapachy, brakuje mi tylko Tilly, której szukam właśnie jako flakonu ubytkowego tak naprawdę, ale zapach jest dla mnie petardą, ale jest do testów. On się nie spodoba każdemu, on nie jest zwyczajnie piękny. On jest taki trochę ambitniejszy, jednak to czuć. Teraz Wam powiem o takim przyjemniaczku, który wydało Juliette Hezegan dla kobiet i jest to Miami Shake i ja postanowiłam kupić perfumetkę, ponieważ ostatnio doszłam do wniosku, że nie wiem dlaczego w sumie nie mam tej niszowej marki tak bardzo popularnej i znanej, która robi normalne zapachy, bardzo ładne i normalne. Zapach jest bardzo ładny i zapach jest bardzo letni. To jest po prostu shake waniliowy, owocowy, truskawkowy może też. To jest najprostszy w ogóle zapach, jaki może być. Naprawdę jest nazwany Miami Shake i to jest shake. Moim zdaniem waniliowo-owocowy, jest tu jakaś taka słodycz wynikająca z wanilii, ale jest tu zdecydowanie dodany jakiś owoc. Jest on bardzo przyjemny.
To jest taki typowy letniaczek plażóweczka moim zdaniem. Jest bardzo przyjemny. Ja osobiście nie znam zapachu, nie znam takiego zapachu, który byłby do tego podobny, ale no ja nie znam wiele zapachów, więc być może coś takiego już na rynku jest. Ale powiem szczerze, że moim zdaniem zrobili bardzo fajny ruch, dlatego że ten zapach jest bardzo wesoły, strasznie poprawia humor. Jest taki typowo, w ogóle jak go się wącha, to typowo letni, na jakąś plażę, na jakieś niesamowite miejsce zapach. Bardzo miło mi się go nosiło, tylko za krótko, ale ponieważ jest to jakaś tam formuła perfumetki, to ja nie widzę problemu, żeby się tym dopsikiwać. Na ubraniach jest ok, gorzej ze skórą. Teraz Wam powiem o nowości, która już jakiś czas jest, a mi się udało wylicytować za tak naprawdę grosze flakon. Ubytkowy, bo ubytkowy, ale zapachu jest naprawdę jeszcze dużo. A chodzi o Zadig od Zadig Voltaire i powiem Wam tak, że na fragrantice ten zapach nazywa się Zadig, ale tu na etykiecie mam Le Parfum Rebelle de la Liberté, czyli rebel to rewolucja chyba, o wolność, liberté to wolność, z tego co kojarzę. Nie wiem, nie tłumaczyłam tego na tyle, co tam języki znam, to tak mi się kojarzy. No i wolność kojarzy nam się ze skrzydłami i z tym, że sobie odlecimy i robimy co chcemy i gdzie chcemy. Flakon jest dziwny, to trzeba przyznać, no tu się go odpala, że tak powiem, i jest dziwny, ale co to jest za zapach? Słuchajcie, jest to dla mnie dokładnie YSL Libre. Ja mam wersję Intense, więc ona troszeczkę jest inna, jest mocniejsza, a to jest po prostu odpowiednik moim zdaniem tej wersji podstawowej. Ja nie widzę tu prawie żadnej różnicy. Jest to zdecydowanie zapach biało-kwiatowo-waniliowy i dokładnie tak go się odbiera przez cały czas. Ma taką samą trwałość jak YSL Libre, ale jest chyba tańszym zapachem. I jeżeli komuś nie przeszkadza ten flakonik, bo on jest taki dziwny, można powiedzieć, ale jeżeli komuś nie przeszkadza ten flakonik, to zapach naprawdę jest bardzo, bardzo silnie zbliżony. Bardzo dobrze mi się go nosi, jest bardzo kobiecy, bardzo długotrwały, może nie aż tak projektujący jak Libre, ale zdecydowanie parametry ma świetne. Teraz słuchajcie, przejdziemy do raczej moich rozczarowań testowych, a mianowicie przejdźmy może do Montal najpierw marki, bo marka Montal wydała dwa zapachy. Jeden zapach to jest Arabians Rose Leather i to jest nie takie rozczarowanie, to jest spoko zapach, naprawdę. I słuchajcie, ten zapach, tu mam odlewki sporo, ten zapach mi się spodobał. To nie jest rozczarowanie. Rozczarowanie jest jednak mimo wszystko trochę parametrami. Ja z tym Montal to ciągle mam po prostu jakieś takie, nie wiem, po prostu jest w taki sposób robiony, że mój nos w pewnym momencie się wyłącza. Ale to jest przepiękny zapach. To jest bardzo taki drzewny, wbrew pozorom. To nie jest zapach skórzany. Mimo że w nazwie jest skóra, to ja bym go ujęła bardziej jakoś taki drzewny, ambrowy, różany, bo te róże zdecydowanie czuć. Jakieś wyczuwam żółte kwiaty też. Jest on strasznie wwiercający się w nos i intensywny. Jest też momentami piżmowy, ale generalnie tak, nie jest absolutnie słodki, nie jest to zapach też skórzany, chociaż wydaje mi się, że tę drzewność ktoś może jako skórę traktować, bo tutaj też nie mamy drzewności tej balsamicznej, tylko ona jest taka, no właśnie można ją trochę odebrać jako skórzaną, może stąd ta nazwa, bo jednak faktycznie gdzieś tam delikatnie
Tak, tak, wydaje mi się, że tak. Mało tego, te róże też czuć cały czas i ta róża jest taka dymna. W ogóle taki wydźwięk przy pierwszym uderzeniu tego zapachu to jest taka dymność. Zapach jest bardzo interesujący. Parametrowo dla mnie jest za słaby. Oczekiwałabym czegoś więcej, ale zapach jest na tyle interesujący. No i buteleczki, których nienawidzę. Szczerze, po prostu nie cierpię tych butelek dezodorantowych. No, kojarzy mi się to niezbyt miło, bo kiedyś wszyscy kupowaliśmy w kioskach te dezodoranty, wszyscy to używaliśmy, one były alkoholowe. To mi się po prostu źle kojarzy, no nie mogę. I nie podoba mi się to. Nie widzę tej buteleczki w swojej kolekcji. Ale wiecie co? Zapach jest strasznie ciekawy. Naprawdę. On jest bardzo dobrze zbudowany. Kurczę, gdyby te parametry były lepsze, to chyba bym się nie zastanawiała i przegryzłabym tę butelkę, postawiła na końcu, na dole szafki, żeby mnie nie irytowała, ewentualnie na tacę, jakbym do używania wzięła. Natomiast zapach jest ciekawy i jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o porę roku, kiedy on został wypuszczony, bo ja nie wiem, czy to jest zapach, który... To znaczy, dobrze mi się go testowało w ciepłe dni. Nie powiem, że mi przeszkadzał. O jest, ten zapach jest naprawdę niesamowity. Nie powiem, że mi przeszkadzał, ale wydaje mi się, że taki wydźwięk jego jest raczej jesienny. Nawet może nie do końca zimowy, bo to nie jest raczej otulacz. Jest w nim coś, jakiś taki chłód tej skóry też. Bo jednak wiecie co, on jak się ułoży, to ja cały czas czuję Woody bardziej, ale wyobrażam sobie, że zamysłem było uzyskanie zapachu skórzanego i jak tak bardzo zechcę, to faktycznie tę skórę wyczuję. Natomiast coś tutaj było za dużo chyba dodane i to nie na minus, ponieważ już takich skórzanych, może nie różano-skórzanych zapachów, ale takich skórzanych mamy dużo, a to jest jednak coś innego. Tu jest, wiecie co? Tu jest zaskoczenie po prostu. No i drugi zapach, jaki właśnie Montal wydało, to jest Oud Saparot. I to z kolei w nazwie nie ma skórzaności, a ja bym powiedziała, że to jest słodko, cytrusowo, waniliowo skórzany zapach. Nawet jakiś kokosowy. Wanilia bardzo mocno się przebija, jest też tropikalność jakaś tego zapachu, ale jest to moje ogromne rozczarowanie, ponieważ ten zapach jest niezwykły, ale po 15 minutach go nie ma. Ja po prostu go nie czuję i nikt inny go też nie wyczuwa. Parametry ma po prostu tak beznadziejne, że byłam załamana, bo powiem Wam szczerze, tamten zapach mi się podoba bardzo i on faktycznie trwa przez 5 godzin na skórze i go czuć i on fajnie też, może nie mocno, ale jednak trochę projektuje. To jest bardzo dobrze skonstruowany zapach, jeżeli chodzi o to, co czujemy. To jest też tak dziwne, dlatego że wanilię naprawdę wyczuwamy osobno. Jakąś taką słodkość wyczuwamy osobno. Owocowość wyczuwamy. Ten kokos nawet jest tak realistyczny i tak żywy wręcz w tym zapachu, że tak jakby te nuty były obok siebie. One nie były zmiksowane, tylko były obok siebie. I ktoś może powiedzieć, że no to słabo zblendowany zapach, ale właśnie, jeżeli szukamy zapachów, żeby poczuć wszystkie nuty, to to jest ideał. I on jest naprawdę piękny, obiektywnie. Tak czuć tę skórzaność. Zapach jest przepiękny, ale jego parametry nie pozwalają mi na to, żeby kupić pełną butelkę. Wiecie, ja też mam go sporo, więc ja go sobie dorzucę nawet do tej majowej mojej, gdzieś postawię i sobie raz na jakiś czas użyję i też uznaję to, że posiadam zapach, no bo jest 5 ml do zużycia, to jest naprawdę sporo. Biorąc, cały czas Wam mówię, biorąc pod uwagę kolekcję, którą mam. Także ten zapach
mnie osobiście zachwyca. Myślę, że któryś oddam Wojtkowi po prostu do używania. To też nie jest tak, że ja nie używam jego zapachów, bo używam, ale myślę, że po prostu mu oddam, żeby sobie poużywał bo lubi, bardzo polubił, trochę wsiąkł w ten mój świat perfumowy i naprawdę tylko czeka, co nowego mu tam, bo coś co chwilę jakieś chociaż miniaturki mu dokupuje. On nie chce dużych flakonów, już nie chce dużej pojemności. I ten zapach moim zdaniem, on jest typowym uniseksem, ale wiem, że jemu się też spodoba. Natomiast to już nie jest typowy uniseks. To nie jest typowy uniseks. Moim zdaniem skręcający bardziej w damską stronę, ale każdy może nosić co chce i wierzę, że znajdzie się multum facetów, którym się ten zapach bardzo spodoba. Kolejne, no to właśnie przejdźmy przez Mancerę, ponieważ Montal, wiecie, to jest jedna rodzina perfumiarska. Ponieważ Montal wydało 2 zapachy, to Mancera wydała też 2 zapachy. Jeżeli chodzi o pierwszy zapach, to jest Explicit Vanilla. Ja jego byłam bardzo ciekawa. To był zapach, o którym jak zobaczyłam na Fragrantice, że wychodzi nowość, to go szukałam, gdzie go mogę kupić. W końcu na grupie zaczęto rozbierać i myślę, po co, nie będę kupowała flakonów ciemno, po prostu go kupię odlewkę i znowu 5 ml. I to jest przepiękna wanilia. Natomiast to jest wanilia ambrowa. To jest wanilia wręcz można by powiedzieć momentami drzewna. Tak, bardzo drzewny zapach. Ale nadal jest ta wanilia i ona jest tak piękna, wręcz mogłabym powiedzieć deserowa. Idealnie się wpasowuje tutaj w cały klimat zapachu, ale Mancera kocha się w wanilii. Mancera ma wiele zapachów z wanilią w tle. Vanilla Exclusive, Velvet Vanilla, Roses Vanilla. Mnóstwo tworzy waniliowych zapachów na różny sposób podane. I to według mnie jest najsłabszy parametrowo, ponieważ on wszystkie te waniliowe zapachy, które ja przynajmniej znam, są naprawdę mocarzami. A to jest totalna słabizna. I nie wiem, czy... Bo to jest generalnie zapach drzewny, bym go tak ujęła, jako zapach drzewny z wanilią, a nie waniliowy. O, może w ten deseń. I może i ta drzewność generalnie to też jest taka nuta, która powoduje, że zapachy są silne, mocne. Tu nie, tu jest straszna słabizna. Naprawdę już nawet w korku nie czujemy do końca tego zapachu zaraz po psiknięciu. On jest strasznie, ale to strasznie słabym wypustem. Załamałam się, bo ja markę Mancerę kocham i w ogóle markę Mancerę idę w ciemno. I to nie jest tak, że ja go nie będę używać, bo ja mogę się nim dopsikiwać, bo zapach jako zapach jest niesamowity. Jest przepiękny. Nie mam takiej wanilii drzewnej, ambrowej w swojej kolekcji. To jest jedyna tak świetnie podana. Właśnie może bardziej też na męski sposób. Naprawdę, zapach jest śliczny. Nie zadawalają mnie jednak jego parametry. Drugi z kolei zapach Mancery to jest Instant Crush Intense. Wersja Instant Crush ogólnie występuje, nawet miałam w planach ją kupić. A teraz wyszła wersja Instant Crush Intense. To jest zapach znowu, można powiedzieć, drzewny, korzenny, waniliowy. Jest na pewno też pudrowy, w jakimś tam stopniu cytrusowy. Jest to po prostu bardzo ładny zapach, który znowu parametrowo mnie rozczarował. I znowu jest tak, że ja teraz popsikałam do korka i mam wręcz mokry ten korek. I ja za moment do niego wrócę i niewiele będę mogła Wam powiedzieć już, bo niewiele będę czuła. Zdecydowanie muszę powiedzieć, że drzewność jest na pierwszym planie.
cytrusy czuję takimi rzutami, te cytrusy. W pewnych momentach ich nie czuję, a później jest takie uderzenie cytrusu, więc jest dosyć fajnie zbudowany ten zapach. Waniliowość nie rządzi tu i moim zdaniem ktoś ją wyczuje, ktoś nie. Moim zdaniem ta waniliowość tu jest taka bardziej korzenna właśnie. Tak bym ją nazwała. Nie jest czysto słodka. W ogóle nie wiem, czy mogłabym powiedzieć o tym zapachu, że jest słodki. Ale co najbardziej mi się w tym zapachu spodobało i co mnie rozłożyło na łopatki i jestem załamana, że on jednak nie jest długotrwały, to swoista metaliczność. I ta metaliczność jest tak naprawdę od samego początku do końca, tyle że ona jest tłem zapachu. Ona po prostu cały czas okala te wszystkie nuty. Czujecie drzewność, waniliową korzenność, właśnie gdzieś tam te cytrusy, a dookoła non-stop jest to wszystko podawane na taki metaliczny sposób. I ten zapach przez to jest rewelacyjny. W ogóle to, jak to jest skonstruowane, to jest tak jak właśnie też z tymi słuchawkami i tym 8D dźwiękiem, który przechodzi Wam z jednego ucha do drugiego, macie wrażenie, że tak Wam krąży. Dokładnie taki sam odbiór jest w tym zapachu tej metaliczności. I za to ten zapach ma ogromny plus u mnie, a rozczarowanie jest ze względu na parametry, bo gdyby on był całodniowy, to byłby to jakiś totalny fenomen. Teraz coś nie aż tak bardzo interesującego i coś takiego zwyklaczkowego bym powiedziała. No to mainstream i może tak, Marc Jacobs Daisy White wersja Intense wyszła. I co to jest za zapach, słuchajcie? Na początku uderza Was guma balonowa i to dosłownie guma balonowa. Mocno owocowa. Natomiast zaraz znika ten taki boom straszny gumy balonowej, czyli te owoce podane na taki sposób jak w gumie balonowej z takim soczkiem wręcz. W ogóle trochę mi też przypomina, wiecie co? Były kiedyś takie gumy szok, nie wiem czy one jeszcze są, i one były z takim jakby dżemem owocowym w środku, z syropikiem, jakimś takim glucikiem owocowym i to strasznie to czuję właśnie. Natomiast później to jest zapach stricte kwiatowy, jest to już takie, nie wiem, momentami zielony. Nie umiem ostatnio opisywać takich zapachów, bo tu nie ma nic intrygującego. Tak naprawdę najbardziej intrygujący jest pierwszy psik, kiedy czujecie gumę balonową. I muszę Wam powiedzieć, że to jest jedyne najciekawsze, co jest w tym zapachu. Ponieważ nawet te kwiaty, które są tu podane i generalnie on u mnie wypada strasznie zielono. Bardzo zielono się układa i ja tam te kwiaty są takie też zielone. No nie ma w tym zapachu, wiecie co mi brakuje w takich zapachach, bo ja mam mainstream i ja kocham zapachy kwiatowe i kocham zapachy owocowe, a najbardziej kocham, kiedy te zapachy są połączeniem wszystkiego. Ale muszą mnie prowadzić w jakimś kierunku. Muszę czuć na przykład, że jest to zapach niezwykle rozweselający. Albo muszę czuć, że jest to zapach sensualny. Albo muszę czuć, że jest to zapach elegancki. Muszę czuć jakiś wydźwięk zapachu. Tu nie czuję żadnego wydźwięku. Mało tego, jest to tak nietrwały na mnie zapach, tak strasznie słaby. Nie projektuję jego trwałość, to jest maksymalnie godzina. I to jest to wszystko. Więc dla mnie słabiutki, ale jeżeli jesteście miłośnikami Marc Jacob, ja Wam tego nie porównam zapachu do innych Marc Jacobów wersji White, tylko nie intensywnej, bo nie mam i nie znam. Natomiast no,
z tego, co Wam powiedziałam, możecie takiego porównania dokonać sobie sami. I ostatnia nowość, o której chciałabym Wam powiedzieć, to jest najnowsza Valentina od Valentino. To jest zapach, który już oczywiście istnieje, to nie jest jakiś wytwór najnowszy. To jest po prostu nowy wypust zapachu, który istnieje. I dla mnie jest to bardzo ładny zapach, bo jest to zapach generalnie waniliowy, więc jest bardzo ładny. Jest drzewny, owocowy, słodki, jest bardzo ładnym zapachem. Trwałość to nie jest to, co Valentino Born in Roma, to w ogóle nie ta liga, bym powiedziała. No, ale on jest ładny, on jest przyjemny, on jest przyjemniejszy niż na pewno Marc Jacobs. Jest właśnie, i co ten zapach dodatkowo daje? Pewnej wytworności, ponieważ jest to jakaś paczulowość też, która stabilizuje tą wanilię, jakby redukuje jej słodkość, pozostawia go takim ultra kobiecym zapachem, bardzo wyważonym, nieprzesłodzonym, w bardzo takiej właśnie konwencji eleganckiej. To jest moim zdaniem zapach idealny gdzieś do pracy, jakiś biznesowy, bardzo, bardzo ładny zapach. Nie dla mnie. Natomiast testowałam go dosyć mocno, już mam go mało, ale wystarczająco. Myślę, że to też sobie ten zapach po prostu mogę dołączyć tutaj do moich zapachów wyjętych na miesiąc i po prostu go sobie zużyć, bo to nie jest coś, co ja bym koniecznie chciała mieć w kolekcji. Natomiast uważam, że jest to zapach zdecydowanie wyróżniający się, wiecie? Jest to zapach wyróżniający się, bo on jest elegancki i niby powiemy o nim waniliowiec, ale to nie jest YSL Libre, to nie jest nawet ten Zadig, to nie jest Diwan, które też uważam za zapachy eleganckie. To jest inna elegancja, to jest taka klasa. I to się wyczuwa w tym zapachu bardzo. Niesamowicie zbalansowany po prostu zapach. Ale no nie dla mnie, tak jak mówię. Natomiast jeżeli lubicie albo poszukujecie zapachu takiego eleganckiego do pracy, to Wam powiem, że pierwsze moje skojarzenie, kiedy testowałam ten zapach, było właśnie takie. Niesamowicie kobiecy, bardzo fajnie zrównoważony, nie krzyczący, ale jednak dający znać, że jesteście zapach. I słuchajcie, na sam koniec chciałabym powiedzieć o zapachu, który nie jest zapachem nowym, ale zdecydowanie jest to zapach, o który zostałam poproszona, żeby go zrecenzować. I tutaj postanowiłam do tego filmu właśnie te recenzje dołączyć, bo myślę, że nowości to jest też taki dobry moment, żeby właśnie o niektórych zapachach sobie pogadać. Jedna z Was napisała mi prośbę, czy zrecenzuję zapach Scalpers Woman z Hebe. Otóż nie mogłam dostać nigdzie żadnej odlewki, nie chciałam kupować też flakonu, ponieważ ja już naprawdę mam tego za dużo i nie chciałam już pogłębiać jakby tej swojej kolekcji o kolejny zapach, który być może w ogóle nie byłby przeze mnie używany, bo nie wiedziałam, bo miało to być do testów. Pojechałam do Hebe i tam sobie go globalnie testowałam, wypryskałam się nim i nosiłam przez cały dzień. I teraz tak, to nie są moje klimaty, natomiast on na początku jest ciekawy. Ten zapach na początku jest taki owocowy, waniliowy, jest bardzo ciekawy, fajnie się układa, wydaje się niesamowicie kobiecym, przyjemniaczkiem. Natomiast niestety, i to coraz częściej się dzieje, jeżeli na kimś te pierwsze takie przysiknięcia trwają cały dzień, jeżeli w ogóle trwają cały dzień, bo o tym też zaraz Wam powiem, to super. Ale jeżeli ktoś na kimś ten zapach wybrzmiewa jak na mnie, dosłownie po 15 minutach zmieniając się w totalny laktonowy zapach, czego
ja ostatnio nie mogę znieść. Ja lubię bardzo laktonowe zapachy, tylko że z czymś, gdzie czuję też kwiaty, jakieś owoce, że ta laktonowość nie przytłacza. Tak jak właśnie w Givenchy Irresistible. Mnie tam absolutnie ta laktonowość nie przytłacza. I na samym początku tego zapachu jest dokładnie tak jak w Irresistible. Tylko że zamiast tych kwiatowych historii, moim zdaniem czuć bardziej jakąś taką owocowość. Ale po tym, jak się na mnie ułoży i czuję tylko laktonowość, jak w Eldo, o którym Wam mówiłam, nagrywając film z Agnieszką. Nie pamiętam już nazwy tego zapachu, ale na mnie układał się totalnie laktonowie, mlecznie po prostu i cały ten zapach tylko tak brzmiał, mnie on zmęczył. Na szczęście nie trwał on u mnie na skórze dłużej niż 3 godziny. I teraz tak, wydaje mi się, że to może być zapach bardzo trwały, natomiast przez to, jak moja skóra z nim zareagowała, miało to też wpływ na to, jaką on miał na mnie trwałość. Po prostu nie ma chemii, to nie jest na pewno zapach, po który ja bym sięgnęła, bo laktonowość taka 100% i że czuję tylko to mnie męczy. I to też nie jest tak, że mnie głowa boli, bo ja nie mam takich reakcji na zapachy, słuchajcie, tylko mnie mdli od zapachów jakby takich jednowymiarowych totalnie i jeżeli coś jest mydlane 100%, czy takie praniowe, czy bawełniane, czy właśnie laktonowe, to ja czuję się zemdlona po prostu tym zapachem. Także dla mnie ten zapach absolutnie odpada, ale ten zapach kosztuje chyba 189 zł za 100 ml, więc jeżeli jesteś fanką takich trochę bardziej historii właśnie jak Givenchy Irresistible i lubisz tego typu zapachy, to moim zdaniem on może się na kimś rozwijać totalnie inaczej i może być fantastycznym zapachem. Nie skreślam go. Natomiast ja, mówiąc Wam o moich doświadczeniach, no ten zapach nie skradł mojego serca, to zdecydowanie. Dobrze, kochani, na dzisiaj to jest tyle. Ja muszę Wam powiedzieć, że te nowości sprawiły mi dużo większą przyjemność niż poprzednie. Tutaj przeszłam pewną przygodę, jednak odkryłam coś nowego. Muszę Wam powiedzieć, że to, co stworzyło Montali Mancera, gdyby nie parametry, to są to naprawdę ultra ciekawe zapachy i moim zdaniem przepiękne, ale do testowania. Dajcie mi koniecznie znać, czy na któryś z tych zapachów się czailiście, czy myśleliście o zakupie któregoś z nich, a może jesteście od lat fanami Valentiny i się baliście, że ten zapach został kompletnie zrujnowany jako nowy wypust. Ja tego nie wiem, bo nie wrócę do starej wersji. Nie mam po prostu starej wersji, ale może ktoś, kto ma, jest w stanie powiedzieć, że był parametrowo 100 razy lepszy. No niestety teraz, moim zdaniem, jeżeli był parametrowo super, to teraz na tych parametrach stracił. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że mieliście wspaniałą majówkę i życzę Wam udanego powrotu do pracy. A jeżeli jeszcze nie wracacie do pracy, to byczcie się dalej. Bo buziaczki, kochani. Pa!